Siemka, ja jestem Adacho i obejrzałem drugi sezon Ataku Tytanów, a tak naprawdę w momencie, w którym to oglądacie, pewnie już kończę trzeci sezon, bo w momencie, w którym ja to nagrywam, jestem już kilka odcinków po rozpoczęciu trzeciego sezonu, no a widzicie to pewnie parę dni później, także być może film z omówieniem trzeciego sezonu, luźnymi przemyśleniami, bo nie jest to ani profesjonalne omówienie, ani tym bardziej recenzja, tylko po prostu zbiór myśli, który towarzyszył mi podczas nagrywania, często też teorii mniej lub bardziej trafionych. W przypadku tego anime powiedziałbym, że więcej jest tych mniej trafionych. Podczas oglądania drugiego sezonu były może ze dwie rzeczy, których się domyśliłem, ale one były raczej tak już mocno sygnalizowane, że w tym momencie każdy by się tego domyślił, także raczej nie będę się tutaj wybielał. To anime jest w stanie mnie zaskakiwać na każdym kroku, chociaż muszę przyznać, że jeśli chodzi o tempo, to w moim odczuciu jest ono trochę szarpane, bo po jednym bardzo emocjonującym odcinku następują na przykład dwa przegadane i tych plot twistów jest na sezon kilka, zaraz sobie o nich będziemy mówić i oczywiście będę wam je tutaj pokazywał, ale zauważyłem, że jest tutaj bardzo dużo takiego gadania o tym, co postacie czują i tak jak już ostatnio mówiłem, rozumiem, że jest to swego rodzaju budowanie postaci albo przygotowywanie widza, że dana postać zaraz umrze, bo tak było pod koniec tego sezonu, tak przynajmniej z perspektywy czasu na to patrzę. No ale dobra, nie wybiegając przed szereg, chcę wam podziękować za dużo komentarzy pod ostatnim odcinkiem, tak się składa, że sporo osób pisało o scenie po napisach przy ostatnim odcinku pierwszego sezonu. Tak, nie widziałem jej. Teraz sobie dosłownie 5 minut temu przed nagrywaniem odcinka ją zobaczyłem, bo czytałem komentarze teraz. Ona tak naprawdę tyczy się tego, od czego zaczął się drugi sezon, więc w gruncie rzeczy nic w obecnym rozrachunku mnie nie ominęło, bo chodziło po prostu o to, że w murach są schowani tytani. Tytani, a nie, ja ostatnio mówiłem tytanie, no nie? Tytanie, pójdź mi na zakupy, mógłbym na przykład powiedzieć, ale nie jestem Eren, nie jestem w stanie im rozkazywać. Poza tym nie ma takich dużych sklepów, żeby... Kurwa, o czym ja gadam? Pastor Nick mówił, że za wszelką cenę trzeba chronić ich przed światłem i tutaj się zastanawiałem nad tym, czy może to jest kwestia tego, że ci tytani, którzy są w murach, mają jakieś specjalne moce, które sprawiłyby, że oni poprzez napromieniowanie, poprzez kontakt ze światłem słonecznym byliby w stanie zniszczyć te mury? Czy po prostu to jest kwestia tego, że tytani w świetle słonecznym zyskują moc, więc byliby w stanie oni też zniszczyć mury? Więc w sumie w gruncie rzeczy ja to interpretuję w taki sposób, że nie można im dawać światła, bo zniszczą oni mury, a to oznacza, że cała ludzkość będzie odsłonięta. No bo ja to rozumiem tak, że ci tytani w murach nie są tylko i wyłącznie przy miastach, ale są na całej długości. I to też się wiąże z tym, co mieliśmy chwilę później, czyli fakt, że ten materiał, z którego tworzone są mury, to jest też ten kryształ, którym otoczyła się Ania. Tylko pytanie brzmi, w jaki sposób oni, jeśli faktycznie te mury są stworzone przez tytanów, to w jaki sposób oni byli w stanie uformować to w kształt naturalnych murów? No bo one nie wyglądają jak po prostu jakaś ściana z ciał ludzkich, ani nawet ściana, która miałaby nie mieć jakiegoś regularnego kształtu, tylko faktycznie wygląda to jak mur stworzony przez człowieka. Są przęsła, są miejsca, są bramy, są miejsca, gdzie można postawić na górze broń, postawić tory z tymi armatami. To wygląda, jakby to było stworzone przez ludzi, no ale w sumie dalej w tej historii mamy niejako potwierdzenie tego, że tytani przynajmniej częściowo byli kiedyś ludźmi, więc tutaj jest jeszcze duża część historii przede mną nieodkryta i od razu was uprzedzam, ja w tych filmach i dzisiaj też będę mówił dużo rzeczy, o których nie wiem. Być może nawet będę zadawał pytania, to nie znaczy, że chcę, żebyście na te pytania odpowiadali. Bardzo doceniam wasze komentarze i zachęcam was do tego, żebyście byli aktywni pod tym filmem, czy zostawili łapkę, czy zostawili komentarz, ale jakby nawet jeśli odpowiecie mi na to pytanie i tam będzie spoiler, no to ten spoiler zostanie usunięty, bo po prostu moderator Happy się tym zajmie. Ten sam, który usuwał spoilery pod filmami z One Piece. Potem poznaliśmy tego tytana bestię, tego małpoluda. Z jednej strony to, jak on zaczął gadać, no to było dość oczywiste, że to musi być człowiek, skoro to jest inteligentny tytan. No ale w sumie niczego w tym anime nie można być pewnym. I z jednej strony on wygląda zupełnie inaczej niż inni, ci tacy nietypowi tytani, ale z drugiej strony mieliśmy potem przecież kwestię kolosalnego tytana i tego uzbrojonego, więc wydaje mi się, że tutaj ocenianie go ze względu na wygląd, nawet pomimo tego, że jest to jedyny do tej pory owłosiony i wyglądający w ten sposób tytan, no to chyba o niczym nie świadczy. No a scena z końcówki pierwszego odcinka drugiego sezonu była tak brutalna, że przyznam się, miałem ciarki.
Też ze względu na animację, która powiedzmy była dość dosadna, ale też aktor głosowy zrobił dobrą robotę, oddając ten terror zjadanego człowieka. No, jest tych scen trochę. Powiedziałbym nawet, że pierwszy raz się zastanawiam, czy mogę niektóre kadry nawet pokazywać na YouTubie, bo nie wiem, czy nie dostanę za to demonetyzacji filmu, ale staram się wybierać takie, które nie są aż tak brutalne, chociaż w przypadku tego anime to nie jest takie łatwe. Zastanawiało mnie to, dlaczego pastor nie chciał puścić pary, dlaczego nie chciał powiedzieć o tym, jaki jest sekret tych murów, no bo z jednej strony mamy kwestię, która została trochę rozwinięta w trzecim sezonie, być może trochę uprzedzam wydarzenia, ale kwestia rodziny królewskiej. No ale pastor mówił tutaj o jakichś świętych postaciach. Tak jakby tutaj nie chodziło o rodzinę królewską, tylko o jakichś bogów tego świata. Tak to rozumiem. Jedną rzecz, którą zauważyłem odnośnie tego anime, tyczącą się struktury fabuły, jest to, że to jest akurat dość częsty zabieg przy budowaniu fabuły, że dostajemy pojedyncze puzzle. Sceny albo dialogi, które na pozór nic nie znaczą i w pewnym momencie jak się to ogląda i się widzi jedną scenę, która nic nie znaczy, drugą scenę, która nic nie znaczy, trzecią scenę, która nic nie znaczy, to ma się po obejrzeniu takiego odcinka wrażenie, że się w ogóle na niczym czy ja się nie jestem w stanie skupić? Czy fabuła jest pisana w taki sposób, że jest dla mnie zbyt skomplikowana? Czy może po prostu jestem za głupi? Nie wiem, o co tutaj chodzi. No ale potem przychodzi odcinek, który jest takim puzzlem, który łączy dwa pojedyncze elementy. I w pewnym sensie jest to trochę męczące na samym początku, no bo oglądanie scen, w których dzieją się rzeczy niezrozumiałe, których nie jestem w stanie zrozumieć ze względu na to, że po prostu nie wiem, o co chodzi, bo jeszcze tego nie mieliśmy w fabule, to daje nagrodę widzowi dopiero za jakiś czas, kiedy dowiadujemy się, dlaczego tak było wcześniej. Więc myślę, że oglądanie tego anime za drugim razem, kiedy wie się już o wielu rzeczach, na przykład patrzy się na dane postacie, mając w głowie to, co one będą robić za 20 odcinków, co się okaże na przykład za 15 odcinków, że kim one są i te wszystkie słowa, które do tej pory nie miały znaczenia albo na które się nie zwracało uwagi, mają teraz dodatkowe znaczenie, więc to jest jakby cecha fabuły, wydaje mi się, tak stawiam, nie wiem do końca jak to wyglądało w przypadku tego tytułu, tej mangi. Mam wrażenie, nie wiem jak jest, możecie mi powiedzieć czy nie, bo to jest jakby kwestia już wychodząca poza fabułę, jakby wchodząca do naszego świata, czy autor pisał historię w miarę na bieżąco, czy na początku wymyślił całą historię, a potem dopiero zaczął ją pisać, bo bardzo dużo jest takich rzeczy, na przykład w tych pierwszych odcinkach, które nie mają sensu, ale potem się do nich wraca i z perspektywy czasu trudno byłoby napisać historię w taki sposób, żeby ona była na bieżąco. Żeby się okazało, że na przykład Ania, czy Rainer, czy ten Bertolt, czy jak on się tam nazywał, byli faktycznie tytanami. No ale okej, przechodząc dalej do wydarzeń. Potem mieliśmy akcję z Saszą. To nie była postać i nadal nie jest, z którą się szczególnie związałem emocjonalnie. Jej backstory, umówmy się, że nie było zbyt bogate w akcję. Raczej to była kolejna historia pokazująca, skąd biorą się czyjeś wątpliwości, czy cechy charakteru tych postaci drugoplanowych. No ale scena ucieczki przed Tytanem z tą dziewczynką z wioski była lekko emocjonująca, zwłaszcza w momencie tej konieczności oślepienia przeciwnika, kiedy ona jedną strzałą nie trafiła, potem znowu nie trafiła, potem trafiła w jedno oko, została jej ostatnia strzała i zdecydowała się wbić ją osobiście, powiedzmy. Więc czułem tutaj lekkie emocje, głównie ze względu na to napięcie, nie? Na konieczność zrobienia czegoś, co jest jedyną opcją na przeżycie. Jeśli ona by tego nie zrobiła, no to powiedzmy, że Saszę byśmy pożegnali. Sam fakt, że potem ona została przez tego Tytana przytulona i się udało jej wyślizgnąć tylko ze względu na krew, no to też była bliska sytuacja, ale nie poruszyło mnie chyba aż tak bardzo to, jak chociażby ta scena, w której zobaczyliśmy tę dziewczynkę, która siedzi w domu, a Tytan zjada nogę jej matki. To było chyba w tym wszystkim najmocniejsze, ale też ze względu na taką po prostu surową brutalność. A myślę, że tym jest łatwiej zszokować widza niż dobrą fabułą. A w przypadku tej historii z Saszą, myślę, że szok właśnie polegał na pewnego rodzaju horrorze tej sceny. Potem mieliśmy akcję w wiosce Koniego, tego łysego, prawie. Ja nie powinienem nikomu wytykać fryzury. Mówię to w ramach komplementu, ok? Na początku w ogóle nie skojarzyłem, o co chodzi, ale wiadomo, potem dostaliśmy troszeczkę więcej znaków na ten temat, bo nie wiedzieliśmy tego, że Tytan przypomina jego matkę. No i tak teraz patrzę, że ona musiała się jakoś przetransformować w Tytana, będąc dalej w domu. Widać w ogóle jej żebra i to sprawia wrażenie czegoś takiego, jakby jej transformacja poszła nie tak, że niektóre żebra są w ogóle poza ciałem, że jej kończyny są bardzo wiotkie i nie są w stanie utrzymać ciała, więc ona będąc w domu zaczęła się transformować, dom został oczywiście zniszczony,
ale ona nie jest się w stanie ruszyć. I potem nawet mówili o tym, że jak ona się tam znalazła. Skoro ona nawet nie potrafi chodzić. Dlaczego ona leży na domu, no nie? Dlaczego widzieliśmy zniszczone domy, a nie widzieliśmy ludzi, ani śladów walki? No to wygląda tak, jakby właśnie ci ludzie, będąc w domach, nagle zaczęli się transformować. I też trochę wybiegnę do przyszłych odcinków, chociaż to jest akurat kwestia, która pojawiła się w drugim sezonie, na samym końcu, że tam są pewne podejrzenia, albo nawet pewność, że ten małpolud jest w jakiś sposób w stanie zmieniać ludzi w tytanów. Być może to jest jego dodatkowa umiejętność, no i potem się wyjaśniło, dlaczego też mury, ze względu na to, że nie miały dziury. Jak to możliwe, że mury nie mają dziury, a w środku są przeciwnicy? No, ludzie po prostu zostali zmienieni w przeciwników, to też wyszło dość późno, chociaż nie uznaję tego za aż tak duży szok, bo w pewnym sensie były drobne przesłanki, które mogły sugerować, że coś faktycznie leży na rzeczy, tylko takiego 100% potwierdzenia nie miałem aż praktycznie do końca, kiedy to zostało potwierdzone. W sensie jest to nadal, w obecnym momencie historii nadal jest to tylko hipoteza w fabule, postacie nie wiedzą na pewno, czy tak jest, no ale my z perspektywy widzów wiemy, że no okej, nie chcę użyć słowa, w zasadzie dwóch słów, na pewno, ale prawie na pewno. Relacja Ymir i historii, sorry, jeśli są tutaj fani tych postaci, ale dla mnie to są trochę flaki z olejem. Nie mówię tutaj o ich przeszłości, o ich, wiecie, dzieciństwie i tak dalej, ale ta huśtawka emocjonalna w stylu jestem tu tylko dla siebie, a nie, tak naprawdę jestem tu tylko dla ciebie, a nie, tak naprawdę jestem tu tylko dla siebie, a nie, jednak jestem tylko dla ciebie. No, chyba trochę mnie to nudziło, bo to w moich oczach to było trochę robienie burzy w szklance wody. Ani Ymir, ani jak ona Krista, historia to jest jej prawdziwe imię, ani jedna, ani druga w moich oczach to nie były kluczowe dla historii postacie, z którymi mógłbym się zżyć, nawet biorąc pod uwagę, że mieliśmy drobne backstory z tym, jak ona w Śnieżycy próbowała tego chłopa uratować. Jedna miała takie dzieciństwo, druga miała takie dzieciństwo i ta Ymir, która żyła przez długą część swojej młodości w kłamstwie, no, nie wiem, nie kupiło mnie to aż tak bardzo. Jakby jestem w stanie zrozumieć to, że postać przez coś takiego, przez takie wydarzenia potem na przykład jest się w stanie okłamywać albo wmawiać coś sobie, ale to nie były to dla mnie tak kluczowe postacie, żebym chciał oglądać non-stop ich relacje i słuchanie tego, że Ymir mówi, że jestem to tylko dla ciebie, zrobiłam to dla ciebie, ale jednak potem mówi, że zrobiła to dla siebie, a potem się okazuje, że jednak nie, bo wstąpiła do tego wojska tylko ze względu na Kristę. No nie wiem, po prostu to było takie miałkie, nudziło mnie to trochę i tyle. Możecie mówić, że jestem głupi i nie zrozumiałem. Okej, przyjmuję to na klatę. Trochę nie czaiłem, o co chodzi z tym językiem, który Ymir była w stanie czytać na tej puszce z konserwą, bo jeśli to byłby jakiś język tytanów, no to Reiner też byłby w stanie go czytać, a w tamtym momencie nie było to wiadome, że Reiner jest tytanem, chyba że Reiner udawał przed Ymir, że nie wie, jak czytać ten język i co to jest za język, żeby się po prostu przed nią nie wydać, chociaż z drugiej strony sam fakt, że on zwrócił uwagę na ten język i że Ymir jest go w stanie czytać, albo że w ogóle nawet patrzy na tę puszkę, tak jakby ona była w stanie czytać ten język, no to jest jakby sugestia, że jeśli Reiner wie, że to jest język, którego ona nie powinna umieć czytać, to znaczy, że też wie trochę, co to jest za język. I wydaje mi się, że oni w sumie oboje powinni zwrócić uwagę na siebie, że coś jest na rzeczy, że oboje są tytanami. Chociaż ja z tamtej sceny wyczytałem jedynie to, że to z Ymir jest coś nie tak. I niekoniecznie wtedy zakładałem, że ona jest tytanem, tylko że może jest to jakiś starożytny język, a Ymir pochodzi z jakiegoś kraju, który, nie wiem, no nie chcę tutaj szyć teorii na bieżąco, ale generalnie niekoniecznie wiązałem to z tym, że ona musi być tytanem. Okazało się, że jest, także no. Chociaż zastanawiam się, skąd te rzeczy w ogóle się tam wzięły w tym zamku, no bo to były konserwy z językiem, domniemanie, z językiem tytanów, albo z jakimś językiem, którego ludzie nie powinni znać, ale zamek był w obrębie murów. Więc o co tutaj chodzi? Co to był za zamek? Tam w przerywniku dostaliśmy informację, że w zasadzie w sumie to nic nie wiadomo, więc to nie wiadomo, kto go zrobił, nie wiadomo, przed czym się bronili, no bo tam były jakieś defensywne umocnienia, nie wiadomo w sumie, kiedy stał się on ruinami, więc nic nie wiadomo. No. Niektóre sceny były jak z horrorów, bo Reiner otwiera drzwi, a tam uśmiechnięty tytan na schodach. No i to wyglądało, jakby ten małpolud okrzykiem wydawał rozkazy innym tytanom, bo kiedy tam stał na tym murze i się zaczął wydzierać, inni zaczęli nacierać na zamek, ale z perspektywy czasu wiem, że Eren tak potrafi. A czy to nie powinno być tak, że takie umiejętności są unikatowe? Coś jak na przykład z owocami w One Piece. Nie może być dwóch osób, które mają taką samą
umiejętność, no bo owoc po prostu jest jeden i po zjedzeniu go on traci swoje właściwości, więc generalnie jeśli Eren jest w stanie kontrolować tytanów, to oznacza, że Małpolud nie jest w stanie w ten sam sposób kontrolować tytanów, w ten sam sposób, ale biorąc pod uwagę, że on może mieć umiejętność tworzenia tytanów, no bo chociażby z tej wioski Koniego widzieliśmy, że narodziło się wielu tytanów, to może Małpolud jest w stanie kontrolować tytanów, których tylko stworzył i oczywiście nie mogą być oni inteligentni, a Eren jest w stanie kontrolować wszystkich nieinteligentnych tytanów. No bo wiemy, że jak Eren, znowu skaczę do końca odcinka, do końca sezonu, ale jak Eren wydał okrzyk, to Reiner czy Ymir nie pobiegli walczyć z tym tytanem, który zjadł jego matkę, więc to było raczej oczywiste, że ta umiejętność działa tylko na nieinteligentnych tytanów. Duży plot twist to była ta transformacja Ymir, chociaż tak jak mówię, no po tej puszce, po akcji z puszką trochę można się było domyśleć, że coś jest nie tak, ale tutaj zacząłem się zastanawiać, czy teraz co druga osoba okaże się tytanem, no bo w przypadku Erena to było coś innego. Poza tym to była kwestia pewnego rodzaju modyfikacji stworzonych przez jego ojca. Chociaż nie wiemy, co ojciec miał w piwnicy. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego nagle dosłownie wszyscy się okazują tytanami, nie? Jakby kiedyś nie było takich przypadków, a teraz Eren jest tytanem, okazuje się, że Ymir jest tytanem, chwilę później Reiner, chociaż Reiner i Bertolt, czy jak on tam się nazywa, nie jestem w stanie zapamiętać dobrze jego imienia. Bernard, Bertram, Bartek, Bartłomiej, no oni byli już tytanami 5 lat temu, więc to nie jest tak, że oni stali się teraz, ale dużo takich coming outów, powiedzmy, zaczęło być w fabule, no nie? Ale mimo wszystko anime zrobiło bardzo dobrą robotę w utwierdzeniu mnie w przekonaniu, że zarówno Reiner i Bertolt są po naszej stronie. Bo wiecie, ratują naszych, są ranieni. Reinerowi przecież jeden tytan ugryzł rękę, walczyli na śmierć i życie. Jeszcze ta akcja w ogóle, że to Ymir lata temu zjadła ich kolegę, więc jak oni ją zobaczyli, to zaczęli pałać do niej nienawiścią, jakby byli w szoku. No to jakby były takie przesłanki, które kompletnie odpychały jakiekolwiek wątpliwości i podejrzenia od tych dwóch postaci, od Reinera i Bertolda, więc myślę, że w tym momencie anime zrobiło bardzo dobrą robotę, bo ja wiem, że to powtarzałem już i dużo razy będę powtarzał, że się nie spodziewałem, ale w tym momencie naprawdę się nie spodziewałem, że te dwie postacie, chociaż Bertolt to akurat był taki gość, który totalnie nie był na moim radarze, nie? Był jedną z postaci nawet nie drugoplanowych, trzecioplanowych, stanowił dla mnie tło. To Reiner był tym takim gościem, który się często wyróżniał, no ale mimo wszystko nie miałem w ogóle żadnych podejrzeń, głównie ze względu na to, co oni robili, w jaki sposób walczyli i jak bardzo się starali. Design Ymir jako tytana to jest trochę parodia, wygląda jak opętany 80-letni krasnal ogrodowy z wodogłowiem. No i potem byłem pewien, że Ymir po tej bohaterskiej akcji umrze i jej rola po prostu została spełniona. No ale wleciała MVP kasa i dostała kolejne 5 punktów do mojego rankingu ulubionych postaci. W ogóle na początku myślałem, że ten Małpolud jakoś jest w stanie być może pomagać tytanom przechodzić przez mury, skoro jest w stanie się tak ładnie wspinać. No ale tak jak mówię, potem stało się jasne, że to raczej jest kwestia tworzenia tytanów z ludzi. Jak to dokładnie się dzieje, nie wiem, no ale jesteśmy krok bliżej do poznania prawdy. Jak to powiedział Erwin, tak? Dobrze pamiętam jego imię? Erwin? No ale potem, moim zdaniem, pik tego drugiego sezonu i największy szok, czyli fakt, że Reiner i Bertram, Bartłomiej okazują się nie tylko tytanami, ale kolosem i tym armorem, czyli tymi dwoma tytanami, którzy są bardzo ważni dla historii i mają bardzo dużo historii też swojej personalnej z Erenem, no bo przecież Eren, całe anime się od tego zaczęło. I kolejnym szokiem, tylko tym razem pewnego rodzaju konsternacją było to, dlaczego Eren zareagował w taki, a nie inny sposób. Eren dosłownie nie dość, że się na początku nie zezłościł, nie był w stanie inaczej. On wydawało się jakby wierzył, ale nie był w ogóle tym faktem zszokowany. Mało tego, nie był w ogóle zezłoszczony. Przecież jego życie polega obecnie na tym, żeby wybić wszystkich tytanów, zwłaszcza tych dwóch, którzy rozpoczęli koszmar przed 5 laty w jego rodzinnym mieście. No i tu się okazuje, że on ich poznaje, że to są zdrajcy, to są ludzie, których on zna i on mówi, o, dużo mam dzisiaj do myślenia w takim razie. No ale potem mieliśmy retrospekcję, w której było składnie pokazane, że tak naprawdę te podejrzenia są ugruntowane w tym, co widzieliśmy wcześniej. I to jest być może nawet kwestia tego, o czym mówiłem wcześniej. Tylko że jest dużo scen, tak jak o tych mówiłem puzzlach, jest dużo scen, które są takimi puzzlami, które
totalnie nic nie znaczą. Oglądam scenę i totalnie nie rozumiem, co się dzieje. I dopiero potem mamy wytłumaczenie, dlaczego tak się wydarzyło. Ale w przypadku tych scen, które były pewnego rodzaju zdradzeniem prawdziwych intencji Rainera i Bartłomieja, to było takie foreshadowing. To nie były sceny, które same w sobie burzyły obraz tych postaci albo jakby zwracały uwagę, podnosiły moją brew, tylko to były kwestie dialogowe, które były zatopione, gdzieś tam schowane między wierszami i teraz z perspektywy czasu spojrzenie na nie daje nowe światło. Więc ta retrospekcja była o tyle fajna, że pokazała nam drobne rzeczy, które myśmy oglądali i wydawały nam się normalne i teraz, znając prawdę, to dodaje dodatkowego sensu i to też było fajnie pokazane, że te postacie, Armin przede wszystkim, zaczynają łączyć kropki. Armin w ogóle jest postacią, która coraz bardziej mi imponuje, właśnie ze względu na łączenie kropek, ale też ze względu na parę różnych akcji, o tym też zaraz powiem. No ale ten moment, który nastąpił później i w ogóle cały kolejny odcinek, to było zajebiste. Jeszcze ta reakcja Mikasy, żeby od razu ich zabić. Żadnego głupiego zwątpienia, czy powinna, czy nie powinna ich zabijać. Już dosłownie wyprowadzała cios w tego Bertrama, ale Rainer jej przeszkodził, więc jakby nie winię jej. No i ta muzyka przy transformacji. Mówię, ta scena miała o tyle duży efekt, że to nie było tak jak w przypadku Ymir. Ymir się przetransformowała w Tytana, którego znali tylko Rainer i ten drugi ze swojej młodości, ale no jakby chuj mnie to obchodzi, no jakby ja nie jestem ich niańką. No, historia zaczęła się od ataku kolosalnego Tytana i tego uzbrojonego Tytana na miasto Erena. Ten szok, od którego zaczęło się całe anime, można powiedzieć, że teraz, nie wiem czy zatoczył koło, bo nie znamy całej historii, ale mamy nawiązanie do bardzo ważnego momentu w historii. I trochę czekałem tylko na moment, w którym Eren się przetransformuje i nie będzie taki miękki, że się tam po prostu nie da zabrać. No i potem jak to nastąpiło, ciary totalne. Ja to oglądałem akurat w środku nocy. Praktycznie od momentu, kiedy się okazało, że oni są zdrajcami, do momentu, kiedy ta walka się zakończyła, ja siedziałem wyprostowany jak maszt, bo oglądałem to w okolicach 2, 3 w nocy. Już naprawdę przysypiałem, ale w momencie, w którym to się wydarzyło, mówię, nie, kurde, co to się dzieje. Ciary miałem, nawet to CGI Kolosa wyglądało świetnie. Normalnie wolę 2D, rysunki tradycyjnie rysowane, ale tutaj w przypadku modelu tej postaci jest tak dużo szczegółów, że wydaje mi się, że lepiej, że tak to zostało ugryzione. A animacja walki żołnierzy z Kolosem, no to jest absolutne arcydzieło. Mimo wszystko kompletny szczyt drugiego sezonu w moich oczach to jest moment walki Erena i Rainera. Te elementy zapasów i jiu-jitsu. Już pomijam fakt, że Eren wykorzystał te nauki walki sprzed lat. Tę technikę, którą zastosowała tam lata temu na nim Ania podczas tego treningu, ale choreograficznie to było totalne kino. Te przejścia z pozycji w pozycję podczas walki w parterze. Podejrzewam, że dla większości z was to było bardzo satysfakcjonujące, ale mi jako człowiekowi, który w młodości trenował judo przez wiele lat, to dosłownie przypomniało mi stare lata i to wzbudziło we mnie taką wdzięczność za oglądanie tego, bo ta walka, jakby jestem w stanie docenić walkę na pięści, bokserską, jestem w stanie docenić walkę na jakieś kiblasty, jak to w różnych anime bywa, prawda? Wink wink. Ale taka surowa walka, w której mamy dźwignię, w której mamy, no tutaj mieliśmy połączoną tak naprawdę dźwignię z duszeniem, potem mieliśmy balachę na nogę, mieliśmy w ogóle ten ruch zapaśniczy, o którym na początku wspomniałem i za każdym razem jak Rainer próbował się wydostawać, Eren dostosowywał swoją pozycję i atakował go czymś innym. To było tak niesamowite, że byłem totalnie zahipnotyzowany tą walką i zapomniałem o tym kolosie, no nie? I potem mieliśmy akcję ze spadkiem tego kolosa i ten cliffhanger. No, moim zdaniem to w ogóle był najlepszy odcinek do tej pory z pierwszego i drugiego sezonu. No ale wiecie, tak jak mówię, następny był totalnie przegadany. Sporo było takich momentów wolnych. Tempo bym mimo wszystko podbił czasami, bo po tak emocjonującym odcinku ja rozumiem, że trzeba trochę ochłonąć i musimy zająć się tak zwanym aftermath, czyli tym, co następuje po walce. Wszyscy byli zmęczeni, wszyscy byli zranieni, byli poparzeni tą parą, ale mieliśmy praktycznie odcinek, w którym większość akcji, jeśli nie cała, to było gadanie na murze. I pod koniec mieliśmy akcję z tym blondynem, którego nadal imienia nie pamiętam, a umarł, także wypadałoby, ale przepraszam, nie pamiętam. Ten, który był z rodzinnego miasta Erena, Mikasy i Armina. On tam mówił, że wiecie, stare dobre czasy, chciałbym do tego wrócić, ale potrzebuję waszej trójki, pomogę wam odbić Erena. I teraz po prostu, znając już resztę sezonu, domyślam się, że to było po prostu budowanie tego blondyna pod jego późniejszą śmierć, nie? Więc teraz będę zwracał uwagę na to,
która postać ma jakąś ważną przemowę i motywuje innych wojowników, no bo jest duża szansa na to, że on potem zaraz umrze. Właśnie po to oglądaliśmy tę przemowę Blondyna, żeby ta jego śmierć uderzyła bardziej. Chociaż w jego przypadku to i tak była postać znana. Postać znana, aktor małych ról. No ale nawet następny odcinek był przegadany. Tyle, że tym razem trochę było to ciekawsze, no bo mieliśmy, powiedzmy, antagonistów, Ymir, Erena na drzewie, więc tam też było sporo przegadanej kwestii, ale kilka informacji przynajmniej się pojawiło. No, między innymi to potwierdzenie niejako, że małpa tytan w jakiś sposób przemienia ludzi w tytanów, tak przynajmniej to interpretuję. No i zacząłem się zastanawiać, jak to do końca jest z tym wiekiem tytanów, bo z jednej strony Reiner powiedział do Bertolda, że jest on mordercą, więc będzie miał krótkie życie. No nie? Więc ja to interpretuję w taki sposób, że no pewnie będzie na niego wydany wyrok, więc nie pożyje sobie długo w spokoju. No ale druga interpretacja może być taka, że oni są tytanami, więc nie mają długich żyć. No bo jak tak patrzę na to, to nie mieliśmy jeszcze staruszka, który byłby tytanem. Wszyscy są młodzi, nie? Albo jakkolwiek dorośli. No potem na końcu drugiego sezonu mieliśmy tego gościa, który był w małpie, tak podejrzewam, więc on był trochę starszy. Ale zarówno Eren, jak i Ymir, jak i Reiner, jak i ten Bertold, jak i w ogóle dużo też innych tytanów, modeli postaci, z którymi walczyliśmy do tej pory, to nie są ludzie, którzy wyglądają na staruszków, więc być może tytani żyją krótko, no ale potem Ymir mówi, że biegała sobie tam 60 lat. No nie? 60 lat. Czyli oni się nie starzeją? Kwestia, na którą też zwróciłem uwagę, to takie rozstępy na oczach po używaniu tych tytanowych mocy, bo Eren miał te rozstępy po walce i nie mógł się przetransformować. Swoją drogą, wracając jeszcze do modeli postaci, nie wiem, czy kojarzycie grę Megabong. Tam ostatnio wyszła nowa mapa, gdzie są tacy przeciwnicy na cmentarzu, tacy ludzie, tacy mężczyźni, którzy chodzą i tak się bujają w bardzo nienaturalny sposób. Oni dosłownie wyglądają, jakby byli inspirowani tym anime. Potem mieliśmy akcję z tym, że Ymir wyczuła obecność historii. I się tak zastanawiałem, czy to jest jej umiejętność? Nie było w żaden sposób wyjaśnione to, dlaczego ona wyczuła jej obecność. Nie wiem, czy to była jakaś moc przyjaźni. W przypadku tego anime wątpię, że to była moc przyjaźni. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że oni, Reiner i Bertolt, nie wiedzieli, w jaki sposób Ymir wyczuła Kristę, no nie? A ona w jakiś sposób ją wyczuła, także być może jest tutaj coś na rzeczy. I fakt, że ona jeszcze tak polubiła Kristę, bo Krista miała podobnie w swoim życiu, ta ich sympatia wobec siebie w moich oczach była trochę sztucznie napompowana. Być może to jest kwestia tego, że ja nie rozumiem tych postaci, ale jest to historia jakby pisana na kartce. To nie jest tak, że ja muszę wchodzić do głowy drugiego człowieka. To jest rola autora, żeby przedstawić napisaną przez niego postać w taki sposób, żeby można się było z tym jakkolwiek utożsamić. Tak to widzę. W przypadku Ymir i Kristy, zwłaszcza Ymir, nie miałem czegoś takiego i nie rozumiałem tego, dlaczego jedna wierzy aż tak bardzo w drugą. Gdyby było tak, że my byśmy oglądali je częściej, znali je dłużej, to może wtedy byłbym w stanie to zrozumieć, ale tak jak mówię, w moich oczach ta ich sympatia była sztucznie napompowana. Zastanawiałem się, dlaczego Reiner nie strzepuje tych żołnierzy, tylko dalej biegnie, no ale potem w zasadzie pomyślałem sobie, gdyby próbował ruszać rękoma, to pewnie odsłoniłby szyję, no nie? Tylko po prostu trochę dziwnie to wyglądało, że oni sobie siedzą po prostu na tym uzbrojonym tytanie, a on sobie biegnie i nic z tego nie robi, nie? Jakby są na przeciwniku i sobie gadają, no okej, a ten ma to w nosie i biegnie dalej. Jak na końcu pierwszego odcinka z przemyśleniami mówiłem, że oprócz Erena i Mikazy bardzo podoba mi się ten gość, ten blondyn, który jest szefem, Erwin, tak? Erwin? Miałem nosa, że to będzie pieprzony gołcik, no bo ta scena, w której odgryziono mu rękę, a on dalej wydawał rozkazy, tak się zyskuje sympatię widzów. No ale potem Armin, co włączył tryb psychopaty, to była ta scena, w której naprawdę zacząłem doceniać to, jaką rolę spełnia ta postać. Przestał być trochę takim płaczkiem. Oczywiście potem było, w trzecim sezonie już to było, także nie będę o tym teraz mówił, ale były sceny, w których Armin też miał pewnego rodzaju wątpliwości wobec swojego zachowania i wobec swojej osoby. Natomiast Armin zaczął znacznie więcej robić, no nie? I to jest też coś, co jest o tyle ciekawe, że on w walce jest kompletnym leszczem. Nawet mieliśmy potem scenę, kiedy on machał mieczem przed jakimś 5-metrowym, nawet nie 5-metrowym, 3-metrowym tytanem, nie był w stanie go odpędzić. Tak naprawdę dopiero Eren go uratował tamtym krzykiem, ale to, jak gość myśli, no to jest odświeżające i
podoba mi się to, no bo bez tego ta postać trochę by nie istniała. Potem Erenowi zniknęły zmarszczki, czyli ja domyślam się, że mógł używać swoich tytanowych mocy, no bo nie było to powiedziane wprost, chyba że było, a ja zapomniałem, ale wydaje mi się, że nie, że w momencie, w którym te moce tytana są zużyte, no to użytkownik ma zmarszczki takie na ciele, często przy oczach. Ale potem Eren nie miał tych zmarszczek, ale nadal się nie mógł transformować, no ale chwilę później mieliśmy tę scenę z jego okrzykiem i wydaniem rozkazu innym tytanom. I po tym te zmarszczki znowu się pojawiły. Więc on znowu użył swoich mocy, ale w inny sposób niż do tej pory, więc myślę, że one są pewnego rodzaju wskaźnikiem, czy ta moc jest na cooldownie, że tak powiem, ma czas odnowienia, czy jest gotowa do użycia, a może jest tutaj coś jeszcze, to jest tylko i wyłącznie moja drobna teoria. W ogóle ta scena, w której blondyn umarł, no szkoda go było, chociaż najbardziej chyba podobało mi się to, w jaki sposób emocje oddał aktor głosowy Erena podczas tego płaczu. No i czy tylko ja myślałem, że podczas tej sceny Mikasa chce go tutaj cmoknąć? Step brother, I'm stuck. W sumie tak to wyglądało trochę, no bo ona się tak pochylała w jego stronę, a potem on wstał, więc... Ale ona przecież nie jest jego stepującą siostrą? No i potem właśnie mieliśmy tę moc Erena, więc wygląda na to, że jego specjalną umiejętnością jest sterowanie innymi tytanami, tak jak mówię, pewnie nieinteligentnymi, więc mielibyśmy parę od Kolosa, twarde ciało stalowego. Eren potrafi sterować, co Reiner nazwał koordynatem. Okej, póki co tajemniczo, to brzmi. Fajne było to, że Armin od razu z tym Jean-Michel Jarrem połączyli kropki, jakby mimo wszystko udaje, że to Armin sam zrobił, że to jest jego zasługa. I od razu się domyślili, że ta scena, w której Tytani zaczęli bić tego, którego znaliśmy z pierwszego odcinka, to było na rozkaz Erena. Dużo osób nie wiedziało, o co chodzi, a Armin od razu wiedział. I to było dla mnie fajne, bo pominęliśmy znowu ten etap, w którym oni próbują dojść do tego, co my wiemy. My jako widzowie, więc pominęliśmy ten etap dochodzenia do oczywistej z perspektywy widza prawdy. No i drugi sezon skończył się tą sceną, w której mieliśmy Małpoluda, no i kurwa tam stał John Lennon. I w momencie, w którym jestem teraz, wydaje mi się, czy to jest teoria, czy to jest potwierdzone, no nie wiem, z waszej perspektywy to jest pewnie już potwierdzone albo niepotwierdzone, z mojej perspektywy to jest póki to teoria, kto jest tą osobą, ale to jest kwestia, która nawiązuje do trzeciego sezonu, więc póki co nie będę wam puszczał, że tak powiem, pary. Tak jak kolosalny tytan, tylko że nie z pleców, tylko z ust, ok? Mimo wszystko powiem wam tak, były naprawdę świetne momenty. No ten moment z walką Rainera i Erena i w ogóle ta ich zdrada, transformacja pod kątem animacji, wydaje mi się, że to był szczyt w ogóle całego anime do tej pory. Ale tak jak mówię, były też wolniejsze momenty i kwestia historii danych postaci, historii, albo historii Ymir, nie zawsze, albo Saszy, to czasem są elementy, które mnie nudzą. Mówię, rozumiem, że one muszą się pojawić, żeby nie było tak, że my nie wiemy, dlaczego dana postać się tak zachowuje, albo jest to dla nas po prostu postać, która jest totalnym tłem. Jest to pewnego rodzaju próba przekonania nas, zapoznania nas z tymi ludźmi, ale nie zawsze jest to interesujące. Nie zawsze jest to tak ciekawa historia, żeby chcieć poświęcać na nią cały odcinek. No i były też, tak jak mówię, po odcinkach pełnych akcji, odcinki kompletnie przegadane. W pewnym sensie ważne, ale często w tych odcinkach przegadanych mamy jakieś albo wewnętrzne monologi, albo jakieś kwestie radzenia sobie z emocjami. No i rozumiem, oni są ludźmi, którzy, co widać później w trzecim sezonie bardziej, często muszą porzucić swoje człowieczeństwo, żeby uratować ludzkość, więc mamy tutaj pewnego rodzaju paradoks. Więc to nie jest tylko tak, że to anime jest nastawione na akcje, plot twisty, zdrady i wiecie, pościgi, wybuchy, ale mimo wszystko przez to, że mamy takie szarpane tempo, no to odbiór mój nie jest aż tak, wydaje mi się, dobry, jak mógłby być. Mimo wszystko, póki co dalej stawiam 8 punktów w 10-punktowej skali. Moim zdaniem jest to naprawdę bardzo dobre anime, ale nie było jeszcze takiego momentu, który by sprawił, że na przykład się rozpłakałem, albo że totalnie szczęka mi opadła, że musiałem wstać, zatrzymać telewizor i po prostu rozchodzić to, jak było wiele razy w przypadku One Piece. Także póki co czekam dalej, podoba mi się, jestem w trakcie oglądania i niedługo, jak obejrzę kolejny sezon, to też nagram wam odcinek. Także zostawcie lajka, zostawcie suba, dzięki za oglądanie, dzięki za wszystkie komentarze. No i cóż, zapraszam do kolejnych filmów, nie tylko do tych omówień, no bo jak dobrze wiecie, filmy są codziennie, także każdy znajdzie coś dla siebie. Dzięki!
Miłego dnia. Dziana.